Witajcie! Dziś zabieramy Was do Lublina, miasta położonego we wschodniej Polsce i będącego stolicą województwa lubelskiego. Od lat przyciąga on rzesze turystów i nie ma w tym nic dziwnego, bo to jedno z najpiękniejszych renesansowych miejsc w naszym kraju, które oferuje niezliczoną ilość atrakcji. Nie brakuje tu pięknych zabytków, przytulnych zaułków i pełnych tajemniczości opowieści. Dziś zabieramy Was na pierwszą część wycieczki po Lublinie, na której pokażemy Wam najciekawsze atrakcje Starego Miasta. Zapraszamy! Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Lublin. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu algorytmy pozwolą nam dotrzeć do nowych widzów. Lublin to miasto, które oczarowuje od pierwszego wejrzenia. Jego stare miasto to nie tylko zbiór zabytków, ale prawdziwa księga historii. Na przestrzeni zaledwie 1 km² kryje się ponad 100 zabytków, a każdy z własną, fascynującą opowieścią. Spacerując brukowanymi uliczkami Starego Miasta, można niemal fizycznie poczuć upływ czasu. Tu każdy zakątek, każda kamienica ma swój unikalny charakter, ukształtowany przez wieki burzliwych dziejów. To, co czyni Lublin wyjątkowym na tle innych polskich miast, to autentyczność jego zabudowy. Niemal 70% budynków Starego Miasta to oryginalne historyczne struktury, które przetrwały zawieruchy wojen i okupacji. Historia Lublina sięga głęboko w przeszłość aż do VI wieku, kiedy to pierwsi osadnicy dostrzegli potencjał wzgórz nad Bystrzycą. Lecz prawdziwa historia miasta zaczyna się kilka stuleci później, gdy książęta piastowscy zwrócili swe oczy na wschód. Kluczowym momentem było nadanie praw miejskich przez Władysława Łokietka w 1317 roku. To wtedy Lublin zaczął nabierać kształtów typowego średniowiecznego grodu z charakterystycznym szachownicowym układem ulic. Początkowo Stare Miasto było drewniane, ale z biegiem lat zaczęły pojawiać się murowane budynki. Gotyckie kamienice, które możemy podziwiać do dziś, są świadectwem tamtych czasów. Ich wąskie fasady opowiadają o ówczesnych przepisach budowlanych i sposobie życia mieszkańców. Paradoksalnie to wielki pożar w 1575 roku stał się katalizatorem architektonicznego rozkwitu Lublina. Z popiołów powstały wspaniałe renesansowe i barokowe rezydencje. Bogaci mieszczanie i kupcy odbudowując swoje domy, tworzyli prawdziwe dzieła sztuki. W XVII wieku większość kamienic zyskała dodatkowe piętra i obszerne piwnice, które do dziś kryją w sobie niezliczone tajemnice i legendy.
Lublin, jak każde miasto, przeżywał wzloty i upadki. Okres wojen szwedzkich zapoczątkował powolny spadek jego znaczenia. Czasy zaborów przyniosły miastu wiele trudności, ale również stały się impulsem do przemian. XIX wiek to era ponownego rozkwitu, gdy Lublin stał się ważnym centrum handlowym regionu. II wojna światowa odcisnęła bolesne piętno na tkance miejskiej. Zniknęła dawna dzielnica żydowska, a Stare Miasto doznało poważnych zniszczeń. Jednak duch Lublina okazał się silniejszy. Powojenna odbudowa i restauracja przywróciły blask starym kamienicom, a miasto znów zaczęło tętnić życiem. Dziś Stare Miasto w Lublinie to nie tylko świadectwo przeszłości, ale również żywy organizm, gdzie historia harmonijnie współistnieje ze współczesnością. Klimatyczne kawiarnie ukryte w gotyckich piwnicach, artystyczne galerie w renesansowych kamienicach, czy nowoczesne restauracje serwujące tradycyjne potrawy. Wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę miejsca. Odkrywanie Lublina to jak podróż w czasie. Każdy krok po brukowanych ulicach to krok w inną epokę. Tu można dotknąć murów, które pamiętają czasy Jagiellonów, zajrzeć do wnętrz, gdzie zapadały ważne dla kraju decyzje, czy podziwiać freski, które przetrwały wieki. Zapraszamy więc do odkrywania magii Lublina. Niech jego Stare Miasto stanie się dla Was nie tylko lekcją historii, ale przede wszystkim niezapomnianym doświadczeniem. Pozwólcie, by średniowieczne mury szeptały Wam swoje opowieści, a renesansowe kamienice zachwycały swoim pięknem. Lublin czeka, gotowy, by podzielić się z Wami swoją fascynującą historią i oczarować niepowtarzalnym urokiem. W centrum Starego Miasta, gdzie dziś widać jedynie zarys fundamentów, niegdyś wznosił się majestatyczny kościół świętego Michała Archanioła, świadek triumfów, tragedii i legend. Był jednym z pierwszych budynków na terenie dawnego Lublina. Historia tej świątyni sięga zamierzchłych czasów, gdy Polska dopiero kształtowała swoje granice. Rok 1282. To właśnie wtedy według przekazów zaczęła się niezwykła opowieść o kościele farnym. Legenda utrwalona przez Jana Długosza przenosi nas do czasów księcia Leszka Czarnego. Oto władca zmęczony trudami podróży zasnął pod rozłożystym dębem. We śnie nawiedził go sam Archanioł Michał, wręczając mu miecz i dodając odwagi do walki. Książę natchniony wizją odniósł zwycięstwo, a w dowód wdzięczności ufundował kościół. Podobno pień tego samego dębu posłużył jako podstawa ołtarza. Początkowo niepozorna budowla z kwadratową nawą i prostokątnym prezbiterium z czasem urosła do rangi najważniejszej świątyni Lublina. W XV wieku wzbogaciła się o wieżę tak wysoką, że jej szczyt był widoczny z odległości 5 mil. Można tylko próbować wyobrazić sobie, jak imponujący musiał być to widok dla ówczesnych mieszkańców i przybyszów. Losy kościoła świętego Michała Archanioła to historia wzlotów i upadków, odzwierciedlająca burzliwe dzieje samego miasta. Pożar pod koniec XVI wieku przyniósł zniszczenie, ale i szansę na odrodzenie. Odbudowa trwająca do 1610 roku tchnęła w świątynię nowe życie. Nastał wtedy złoty wiek kościoła, jego wnętrze lśniło od bogatych zdobień, a 7 kaplic kryło w sobie prawdziwe skarby sztuki sakralnej. Jednak los bywa przewrotny. Kolejne pożary i postępujące
narastające zubożenie mieszkańców Lublina odcisnęły swoje piętno na świątyni. XVIII wiek przyniósł dramatyczne decyzje. Przetopienie srebrnych elementów wyposażenia, by sfinansować najpilniejsze naprawy. Początek XIX stulecia to już powolne żegnanie się z dawną świetnością. Cenne elementy wyposażenia, w tym słynny krucyfiks trybunalski, znalazły swoje miejsce w katedrze. Rok 1846 przyniósł koniec wielowiekowej historii. Kościół, nie mogący już dźwignąć ciężaru czasu i zniszczeń, został rozebrany. Ale czy to naprawdę już koniec? Otóż nie. W XXI wieku dzięki badaniom archeologicznym historia kościoła świętego Michała Archanioła powróciła do świadomości mieszkańców i turystów. Dziś, spacerując po Starym Mieście, możemy zobaczyć zarys fundamentów niemego świadka minionej chwały. Kościół świętego Stanisława w Lublinie to fascynujący punkt na mapie miasta, którego historia sięga połowy XIII wieku. To właśnie wtedy do Lublina przybyli Dominikanie, rozpoczynając nowy rozdział w dziejach tego miejsca. Początki były skromne. Zakonnicy objęli niewielkie oratorium Świętego Krzyża. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w 1342 roku, kiedy to sam król Kazimierz Wielki ufundował nowy kościół. Co ciekawe, nowa budowla wchłonęła wcześniejsze obiekty, w tym wspomniane oratorium, które stało się prezbiterium oraz potężną wieżę. Ta ostatnia ma swoją własną ciekawą historię. Podobno to właśnie w niej schronił się książę mazowiecki Konrad II podczas walk o Lublin. Kościół przez wieki przechodził liczne transformacje. Poważnym wyzwaniem był pożar w 1575 roku, który znacznie uszkodził budowlę. Jednak zamiast końca stało się to początkiem nowego etapu. Kościół odbudowano w nowej, jeszcze wspanialszej formie. Przełom XVI i XVII wieku to złoty okres dla lubelskich dominikanów. Klasztor i kościół rozbudowano do obecnych rozmiarów, dodano nowe kaplice. Wielką popularnością cieszył się wtedy kult relikwii drzewa Krzyża Świętego, przyciągając rzesze wiernych. Historia kościoła odzwierciedlała burzliwe dzieje Polski. W XIX wieku po kolejnej restauracji nastąpiła kasata klasztoru przez władze carskie. Dominikanie odzyskali swoją siedzibę dopiero w 1938 roku, ale na gruntowną rewitalizację musieli poczekać aż do końca II wojny światowej. W 2012 roku zakończono remont, który odsłonił nowe oblicze klasztoru. W północnym skrzydle utworzono ekspozycję prezentującą skarby gromadzone przez zakonników przez stulecia. Można tu zobaczyć kolekcję zabytkowych ksiąg, szat liturgicznych i wyrobów złotniczych. Wyjątkowym eksponatem jest krzyż związany z zaprzysiężeniem Unii Lubelskiej, namacalny świadek jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Litwy. Kościół świętego Stanisława to nie tylko zabytek, to miejsce, gdzie historia wciąż żyje. Odwiedzając go możemy dosłownie dotknąć przeszłości i lepiej zrozumieć historię Lublina i Polski. To obowiązkowy punkt na mapie każdego, kto interesuje się historią, architekturą czy sztuką sakralną.
Lublin skrywa niezwykłą perełkę architektoniczną, która przez wieki była świadkiem kluczowych wydarzeń w historii Polski. Mowa o dawnym Trybunale Koronnym, budynku, który przeszedł fascynującą metamorfozę na przestrzeni stuleci. Wszystko zaczęło się w 1578 roku, gdy Lublin stał się siedzibą Trybunału Koronnego dla Małopolski. To wydarzenie zapoczątkowało serię zmian, które przekształciły skromny gotycki ratusz z XIV wieku w imponujący gmach, jaki możemy podziwiać dziś. Pierwsza wielka metamorfoza nadała budynkowi barokowy szyk. Ale to nie był koniec zmian. 100 lat później nadszedł czas na kolejną odsłonę. Tym razem za projekt wziął się nie byle kto, bo sam architekt królewski Dominik Merlini. Pod jego kierunkiem budynek przeszedł gruntowną modernizację w stylu klasycystycznym. Co ciekawe, gmach niemal podwoił swoją szerokość, a drugie piętro zostało wykończone z myślą o sądach ziemskich. Dziś, spacerując po Starym Mieście w Lublinie, możemy podziwiać efekty tych wszystkich przemian. Dawny Trybunał Koronny pełni teraz rolę Pałacu Ślubów. Ale to nie wszystko. Budynek kryje jeszcze jedną tajemnicę. W jego podziemiach rozpoczyna się fascynująca lubelska trasa podziemna. To prawdziwa gratka dla miłośników historii i tajemnic, pozwalająca odkryć ukryte pod miastem sekrety. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Oneciński i mam zaszczyt przywitać Państwa w lubelskiej trasie podziemnej. Jesteśmy przy jej wejściu. Co kryje się dalej? To zobaczą Państwo za chwilę. Znajdujemy się w budynku dawnego ratusza w Lublinie. W tym budynku obradował Trybunał Koronny, ale jesteśmy w miejscu, gdzie raczej deputaci nie przychodzili. Są to piwnice ratusza. Niektórzy twierdzą, że kiedyś pracował tu lubelski kat, co nadaje dodatkowego czaru temu miejscu. Stare piwnice, w których można też usłyszeć o historii. Akurat w tym miejscu opowiadamy o historii najdawniejszej, o czasach, kiedy ludzie dopiero zaczęli osadnictwo na terenie dzisiejszego Lublina. Dalej historia, którą opowiadamy, rozwija się. Rozwija się od stulecia VIII do XVIII. Tutaj, jeżeli Państwo nas odwiedzą, usłyszą Państwo jej pierwszy rozdział. W dawnym ratuszu, jak wspominałem, obradował Trybunał Koronny. Po mojej prawej stronie modele ratusza na różnych etapach jego dziejów. Po mojej lewej trzech rogatych panów. Panów, którzy są związani z jedną z najbardziej znanych lubelskich legend, legendą o Czacie Łapie. Przed Trybunałem w 1637 roku miał odbywać się proces sądowy między ubogą wdową a bogatym szlachcicem. Wdowa miała sprawiedliwość i wszelkie dokumenty po swojej stronie, ale szlachcic miał coś lepszego. Miał pieniądze, którymi przekupił sędziów. Także ci wydali orzeczenie na jego korzyść. Wdowa, słysząc niesprawiedliwe rozstrzygnięcie, miała zakrzyknąć: i czarcie osądziliby mnie sprawiedliwiej. Ale od wyroków trybunalskich odwołania już nie było. Dokumenty zostały wypisane i pieczęci podbite. W tym miejscu historia normalnie by się skończyła, ta jednak miała ciąg dalszy. W nocy po procesie na lubelskim bruku słychać było turkotanie tajemniczych powozów. W nich zawinięci w płaszcze jegomoście, którzy w środku nocy przyjechali i po wdowę, i po szlachcica, wyciągnęli ich z łóżek, zawieźli z powrotem do budynku trybunalskiego, tam z powrotem wprowadzili do sali sądowej, ale za sędziowskim stołem zasiadał już wtedy zupełnie inny skład orzekający, tym razem złożony
z diabłów. Dlaczego diabły postanowiły się w sprawę wmieszać? Otóż poczuły się urażone. To w końcu one są od niesprawiedliwości, a tu ludzki sąd wchodzi im w kompetencje. Tak więc urażone diabły na przekór postanowiły osądzić sprawę sprawiedliwie. Przeanalizowały dokumenty, przepytały świadków i wydały postanowienie na korzyść wdowy. Tego drugiego wyroku szlachcic nie odważył się w żaden sposób zakwestionować. Wdowa tym razem z sali sądowej odeszła zadowolona. Naczelny czart zaś, spisując sentencję wyroku na pergaminie, zamiast pieczęci przyłożył do niego swoją czartowską dłoń. Dłoń, która dokument przepaliła, zostawiając wypalony ślad na stole. Stole, który w Lublinie jest do dzisiaj. Można zobaczyć go w Muzeum na Zamku, a że położono szybkę na odcisku, to każdy chętny może swoją dłoń tam przyłożyć i sprawdzić, czy przypadkiem do czartowskiego odcisku nie pasuje. Może się tak zdarzyć. Oczywiście opowieść o historii, którą usłyszycie Państwo u nas, nie byłaby pełna, jeżeli nie mówilibyśmy o historii samych piwnic, w których się teraz znajdujemy. Obecnie jesteśmy w piwnicach, które służyły kupcom za magazyny. Przez stulecia były tutaj beczki, paki i inne kontenery, w których przechowywano towary. Dlaczego jednak towary znajdowały się w Lublinie? Odpowiedź na to pytanie usłyszą Państwo u nas. Za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć ostatni przystanek podróży po lubelskich podziemiach. Jest to wyjątkowa makieta. Makieta, która powstała na podstawie obrazu znajdującego się w Bazylice Ojców Dominikanów. Makieta ta jest wyjątkowa też z innego powodu. Sama opowiada historię. Historię o pożarze, który zniszczył lubelską dzielnicę żydowską 2 czerwca 1719 roku. Jeśli chcą Państwo doświadczyć tej opowieści, zapraszamy do nas. Lubelska archikatedra świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty to prawdziwy skarbiec historii i sztuki, który pozwala przenieść się w fascynującą przeszłość. Ta imponująca świątynia, wzniesiona na przełomie XVI i XVII wieku, ma wyjątkowe miejsce w historii architektury. Jest jednym z pierwszych barokowych budynków powstałych poza Włochami, inspirowanych rzymską świątynią Il Gesù. Historia katedry rozpoczyna się w 1582 roku, gdy do Lublina przybyli jezuici sprowadzeni przez Bernarda Maciejowskiego, chorążego koronnego króla Stefana Batorego. Już 2 lata później rozpoczęli oni budowę kościoła i kolegium. Projekt powierzono włoskim architektom jezuitom Janowi Marii Bernardoniemu i Giuseppe Brizowi. Budowa postępowała szybko. Do 1604 roku wzniesiono główną bryłę i 2 kaplice. Choć obiekt nie był jeszcze w pełni ukończony, dokonano jego konsekracji. W kolejnych latach wnętrze kościoła i kaplic ozdobiono bogatą dekoracją stiukową i marmurową. Prawdziwy rozkwit świątyni nastąpił w XVIII wieku. Po pożarze w 1752 roku przeprowadzono prace modernizacyjne, a wnętrze kościoła zyskało wspaniałe freski autorstwa czeskiego artysty Józefa Mejera. Jego dzieła przedstawiające sceny biblijne, historię zakonu jezuitów oraz bogatą dekorację roślinną z elementami iluzjonistycznymi do dziś zachwycają odwiedzających. 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 Do dziś zachwycają od
Losy katedry były burzliwe. W 1773 roku po kasacie zakonu jezuitów kościół przyjęli księża trynitarze. Niestety nie byli oni w stanie utrzymać tak wielkiego obiektu. Po trzecim rozbiorze Polski z rozkazu władz austriackich świątynia została zamieniona na skład zboża i magazyn broni. Odrodzenie nadeszło w czasach Królestwa Kongresowego, gdy biskup Skarszewski przeniósł stolicę diecezji do Lublina, po jezuicki kościół odrestaurowano i przeznaczono na katedrę. W 1818 roku przeprowadzono pierwszą konserwację fresków, używając do tego celu świeżego chleba. Dziś archikatedra lubelska zachwyca swoją monumentalną architekturą. Potężny portyk zrekonstruowano po zniszczeniach wojennych, nawiązując do projektu Karadziego z lat 20. XIX wieku. Wnętrze jednonawowej świątyni z rzędem kaplic po obu stronach kryje prawdziwe skarby sztuki. Największą atrakcją są oczywiście XVIII-wieczne polichromie Józefa Mejera, ale nie można pominąć XVII-wiecznego ołtarza głównego. To prawdziwe dzieło sztuki ufundowane przez Jana Mikołaja Daniłowicza i jego żonę Zofię Stęczyńskich. Wykonany został z sosny z elementami ciemnego drewna, prawdopodobnie gruszki libańskiej. Dziś możemy podziwiać jego oryginalny hebanowy kolor ze złotą dekoracją. Archikatedra w Lublinie to nie tylko miejsce kultu, ale również świadectwo przeszłości i sztuki. Każdy jej element, od imponującej architektury po detale dekoracyjne, odzwierciedla burzliwe dzieje Lublina i Polski, sprawiając niepowtarzalne wrażenie na każdym, kto ją odwiedza. Wieża trinitarska to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Lublina i zarazem najwyższa budowla w jego staromiejskiej części. Powstała w 1693 roku na miejscu dawnej miejskiej furty, pełniąc funkcję dzwonnicy. Jej obecny kształt zawdzięczamy przebudowie z 1819 roku, a nazwa nawiązuje do zakonu trynitarzy, którzy zamieszkiwali w budynkach po jezuitach pod koniec XVIII wieku. W czasach średniowiecza na miejscu dzisiejszej wieży stała niewielka furta obronna. Przekształcono ją w 1560 roku w bramę miejską, a niedługo później służyła jako przejście klasztorne między miastem a zabudowaniami jezuitów, które znajdowały się za murami Lublina. Na początku XVII wieku mieszkańcy podarowali zakonowi ogromny dzwon, co stało się impulsem do nadbudowania wieży. Jednak na realizację tego planu trzeba było poczekać do końca stulecia. Ostatnia znacząca przebudowa miała miejsce w 1819 roku, gdy archikatedrę oraz wieżę odnowiono według projektu włoskiego architekta Antonio Caradziego. Od tamtego czasu wygląd wieży pozostał praktycznie niezmieniony. A co dziś kryje wieża trinitarska? O jej tajemnicach i ciekawostkach najlepiej opowie ksiądz Łukasz Trzciński. Będąc w Lublinie trudno jej nie zauważyć. Od ponad 200 lat góruje nad naszym miastem na wysokości 60 metrów. Swoją historię zawdzięcza jezuitom. Swoją nazwę wieża trinitarska zawdzięcza kolejnym gospodarzom tego miejsca, czyli trynitarzom. Według naszej lubelskiej legendy trinitarze zamieszkali w wieży, dlatego wieżę zaczęto nazywać wieżą trynitarską. Swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie z 1819 roku i od tamtego czasu w niezmienionej formie góruje nad naszym miastem. Jest wyjątkowa. Dlaczego wyjątkowa?
Wystarczy wejść do środka, aby zobaczyć. W latach 70. została przystosowana dla ruchu turystycznego, a wewnątrz znajdziecie Państwo niesamowite wystawy. Pierwsza z nich to wystawa stała. To kilkadziesiąt rzeźb z przełomu XVI, XV-XVI wieku aż do wieku XX. Rzeźby te znajdziecie na każdym poziomie wieży, a tych poziomów jest aż 6. Na każdym z tych poziomów doświadczycie nieco innych historii. W sali wystaw czasowych co roku przywita Państwa zupełnie inna wystawa. W tym roku zachęcamy, aby zobaczyć, odwiedzić wystawę Muzeum Kul i Nikifory. Nikifor, nasz jeden z najsłynniejszych polskich artystów reprezentujących nurt prymitywizmu. Kilkanaście jego prac zobaczycie Państwo na naszej wystawie czasowej. Kiedy wejdziecie wyżej, będziecie mieli okazję do tego, aby zapoznać się z historią wieży, zakonu jezuitów, a także naszej lubelskiej archidiecezji. Zobaczycie animacje naszych lubelskich legend. Lublin, miasto związane z różnymi legendami. Większość najsłynniejszych lubelskich legend zobaczycie Państwo wewnątrz wieży trinitarskiej w aplikacjach multimedialnych. Oczywiście, kiedy wdrapiecie się na szczyt, pokonując 205 schodków, zobaczycie przepiękny widok na nasze lubelskie Stare Miasto, ale nie tylko, bo na Lublin i okolice. Jest niezwykła dlatego, że wewnątrz to nie tylko schody. To piękna konstrukcja drewniana, unikatowa w skali kraju. To także właśnie wystawy, które pozwalają spokojnie wejść na górę, nie wbiegając po schodkach, zapoznać się z historią wieży, poobcować nieco z zabytkami, zobaczyć ciekawe rzeczy, a pośród nich unikatowy w Polsce, ale też myślę, że i w Europie XVI-wieczny, XVI-XVII-wieczny gobelin ze scenami ze Starego Testamentu. W przedwojennym Lublinie Stare Miasto było ośrodkiem handlu i przemysłu, gdzie osiedlali się najbardziej zamożni ludzie, głównie pochodzenia żydowskiego. Tak powstała dzielnica żydowska, która pachniała cebulą i świeżo wypiekanymi cebularzami. A co to takiego jest ten cebularz, najlepiej opowie Wam pani Ania z Regionalnego Muzeum Cebularza w Lublinie. Dzień dobry. Witam serdecznie w Regionalnym Muzeum Cebularza. Znajdujemy się na Starym Mieście w Lublinie na ulicy Rybnej 9. Cebularz jest wypiekiem drożdżowym, okrągłym, o średnicy od 5 do 25 cm, grubości około 1,5 cm. Na zewnątrz ma chrupiący rand, więc jeżeli się go skosztuje, to jest to bardzo przyjemne takie wrażenie świeżej bułeczki, a w środku jest serce cebularza, które składa się z cebulowego farszu, jest wilgotne, zintegrowane razem z ciastem i sprawia już całkowicie inne wrażenie smakowe, jest wyjątkowo aromatyczny i świeży, smakuje wybornie, ale tylko i wyłącznie w Lublinie. Żeby poznać sekrety cebularza, musimy się tak jakby przenieść od samego początku, więc od zrobienia ciasta pszenicy jest robione. Jest to ciasto drożdżowe, więc odpowiednio też trzeba się zatroszczyć o drożdże. Sekrety drożdży również można poznać w trakcie interaktywnego pokazu w Regionalnym Muzeum Cebularza. Co zrobić, żeby drożdże nas polubiły i żeby pięknie wyrosły w trakcie wyrastania ciasta i jak sprawdzić, czy ciasto drożdżowe jest już gotowe. Mamy tutaj dużo ciekawostek, dużo anegdotek i różnych takich sposobów na to, żeby wypieki drożdżowe, a przede wszystkim cebularze powstawały zgodnie z tradycją i były wyśmienite.
Muzeum Cebularza jest dość nietypowym muzeum, ponieważ jest to żywe muzeum, w którym nie tylko opowiadamy, ale także Państwo uczestniczą w naszych opowiadaniach, doświadczają tego, jak powstaje cebularz i sami wykonują swojego cebularza pokazowego. Wszystko odbywa się w bardzo przyjaznej formie i w odpowiednio zaaranżowanym anturażu. Cebularz jest to wypiek tradycyjny i regionalny, który zyskał również chronione oznaczenie geograficzne, co oznacza, że ten wypiek jest wypiekany wyłącznie na terenie Lubelszczyzny i piekarnie, które go tworzą, muszą mieć odpowiednie certyfikaty i trzymać odpowiednie normy. Dlatego zapraszamy bardzo serdecznie do zapoznania się z historią cebularza, z legendą o powstaniu cebularza. Cebularz wywodzi się z kuchni żydowskiej. Był on wypiekany od dawien dawna w piekarniach żydowskich, a również legenda o jego powstaniu dotyczy dziewczyny o imieniu Esterka, która była wnuczką żydowskiego kupca i w okolicznościach dość nietypowych i niespodziewanych spotyka króla Kazimierza Wielkiego. Wtedy przygotowuje dla niego cebularza i dla całej jego świty, ponieważ nie spodziewała się gości i postanowiła przygotować coś ze składników, które akurat miała dostępne w swoim domu. I z tego powstał pierwszy cebularz, którym zachwycili się wszyscy, którzy go spróbowali, a Esterką zachwycił się sam król Kazimierz Wielki. O tym wszystkim w szczegółach również Państwu będziemy opowiadać w trakcie interaktywnego pokazu w Regionalnym Muzeum Cebularza. Sekretem farszu na cebularze jest oczywiście cebula, która jest pokrojona w nieregularną kostkę, a to dlatego, że wtedy, kiedy powstał pierwszy cebularz, Esterka bardzo się spieszyła i nie zważała na to, żeby kostka, którą kroiła, była bardzo, bardzo równa, tylko wyszła nieregularna. I tak w tradycji zostało do dzisiejszego dnia. Natomiast cebuli przed pieczeniem już na wypieku nie poddajemy obróbce termicznej i to jest wyjątkowość tego farszu. Dodaje się do niego tylko sól, żeby cebula sobie zmiękła, a później maku niebieskiego i oleju. Najlepiej rzepakowego, który też na Lubelszczyźnie jest produkowany w dużych ilościach. Z tego wszystkiego powstaje piękny, cudowny, chrupiący, aromatyczny, regionalny, lubelski nasz cebularz, który słynie w całym świecie, ponieważ już mając chronione oznaczenie geograficzne jest chroniony prawem Unii Europejskiej i nie może być inny niż taki jak u nas. Przedstawiamy w sposób bardzo przyjemny i interaktywny, ponieważ jesteśmy żywym muzeum, legendę, historię oraz etapy powstawania cebularza od samego początku do samego końca. Wspólnie z naszymi gośćmi przygotowujemy ciasto, przechodząc przez wszystkie etapy jego powstawania. Oczywiście również opowiadamy o poszczególnych składnikach, również ciekawostki i anegdotki. Także używamy nomenklatury piekarniczej, więc w taki sposób próbujemy przemycić troszeczkę ciekawostek i wiedzy na temat powstawania samego cebularza i jego składników. Jeżeli już mamy gotowe ciasto, wspólnie zrobione z naszymi gośćmi, przechodzimy do warsztatów, gdzie każdy dostaje swój kawałek ciasta, czyli kęs, i z niego tworzy cebularza pokazowego, który jest trofeum z odbytych warsztatów i swoistą pamiątką z pobytu w Regionalnym Muzeum Cebularza.
Pokazy w Regionalnym Muzeum Cebularza są przeznaczone dla osób w każdym wieku. Od przedszkolaków, poprzez uczniów, studentów, osoby dorosłe, samodzielnie bądź z rodzinami serdecznie zapraszamy. Również seniorzy u nas znajdą coś dla siebie, ponieważ można tutaj nie tylko posłuchać, ale również doświadczyć, na przykład spróbować zmielić ziarno na mąkę, bądź przesiać mąkę. Można nas znaleźć na ulicy Rybnej 9 w Lublinie. Na pierwszym piętrze znajduje się sala pokazów. Pokazy odbywają się o określonych godzinach. 5 minutek wcześniej wystarczy być, więc nie muszą Państwo przychodzić dużo wcześniej, aby skorzystać. Zalecamy również rezerwacje pod numerami telefonów, które są podane na stronie internetowej oraz na fanpage'u. Zachęcamy Was do odwiedzenia Starego Miasta w Lublinie, bo naprawdę warto. Oprócz pięknie odrestaurowanych zabytków i kamienic, znajdziecie tam również budynki, które mimo braku renowacji tworzą wyjątkowy klimat tego miejsca. Polecamy też zejść z głównego traktu, by odkryć mniej znane zakamarki, pełne tajemnic i opowieści. A podziwiając urok Lublina, pamiętajcie, że już niedługo na naszym kanale pojawią się kolejne interesujące atrakcje z tego miasta. Zapraszamy do subskrypcji.